Agnieszka Kuźmicka, Twój specjalista w zakresie BHP. Witam Cię serdecznie w kolejnej lekcji. Z tej lekcji dowiesz się, jakie są regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszam do wysłuchania. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce są konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego oraz polskie normy. Konstytucja to właśnie najważniejszy akt prawny w Polsce. Zgodnie z artykułem 66 Konstytucji każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Maksymalne normy pracy określa ustawa. Kodeks pracy jest to akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia oraz pracowników. Szczegółowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte są w dziale 10 Kodeksu pracy. Rozporządzenie natomiast jest to akt prawny, akt normatywny niższego rzędu niż ustawa, wydawany przez naczelny organ władzy wykonawczej na podstawie konkretnego upoważnienia zawartego w ustawie w celu jej wykonania. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP jest to swoiste uzupełnienie i rozszerzenie zapisów Kodeksu pracy. Po zakończeniu I wojny światowej powołano konferencję pokojową, która w 1919 roku doprowadziła do podpisania Traktatu Wersalskiego. W artykule 427 Traktatu Wersalskiego postanowiono powołać Międzynarodową Organizację Pracy oraz zobowiązano wszystkie państwa Europy do utworzenia Inspekcji Pracy. Najbardziej pilnymi problemami w pierwszych latach działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy, było to przedmiotem problematyki 8-godzinnego dnia pracy, ochrony macierzyństwa, warunków pracy kobiet i młodzieży, a także walka przeciwko bezrobociu. Obecnie działalność Międzynarodowej Organizacji Pracy skupia się na zachęceniu krajów członkowskich do poprawienia warunków pracy i środowiska oraz zapewnienia pomocy w postaci stanowienia międzynarodowych standardów prawa. Międzynarodowe regulacje dotyczące problematyki BHP zawarte są w Pakcie Praw Gospodarczych ONZ, konwencjach, zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy, Europejskiej Karcie Społecznej Rady Europy oraz dyrektywach i rozporządzeniach Unii Europejskiej. Wszystkie międzynarodowe standardy BHP wynikające z postanowień zawartych w ratyfikowanych przez Polskę umowach międzynarodowych i dyrektywach Unii Europejskiej zostały przeniesione do polskich ustaw i rozporządzeń. Polska, podobnie jak inne państwa, posiada ponadto własne krajowe regulacje dotyczące BHP, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie nie ma jeszcze wspólnej regulacji międzynarodowej. Dotychczas w Unii Europejskiej wydano około 100 dyrektyw dotyczących problematyki BHP. Wszystkie dyrektywy muszą zostać przez państwa członkowskie implementowane do prawa krajowego i muszą być przestrzegane, a władze państwowe ponoszą wobec Unii Europejskiej całkowitą odpowiedzialność za stosowanie wspólnotowych zasad określanych dyrektywami. W Polsce od momentu wejścia do Unii Europejskiej obowiązują wszystkie przepisy unijne, a za wdrożenie dyrektyw Unii Europejskiej do prawa krajowego odpowiedzialne są władze administracyjne państwa, prezydent, Sejm, Senat oraz rząd. Dyrektywa Rady o wprowadzaniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy wprowadziła m.in. w artykule 1, że celem niniejszej właśnie dyrektywy jest wprowadzenie środków stymulujących do działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników podczas pracy. W artykule 5 natomiast wskazano postanowienia ogólne. Między innymi pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę
ochronę zdrowia w każdym aspekcie związanym z pracą. Gdy pracodawca zatrudnia z zewnątrz kompetentne służby, na przykład służby BHP lub osoby, które wykonują takie czynności, nie zmniejsza to jego odpowiedzialności w zakresie BHP. Zobowiązania pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy nie powinny wpływać na zasady odpowiedzialności pracodawcy, osób kierujących. Pracodawca powinien posiadać przeprowadzoną ocenę ryzyka zawodowego, a ponadto w tej dyrektywie narodowej wskazano, że pracodawca powinien zapewnić każdemu pracownikowi odpowiednie przeszkolenie BHP przy zatrudnieniu, przeniesieniu do innej pracy i w przypadku stosowania nowego sprzętu lub technologii. Tak więc jak widzimy, tematy BHP nie obowiązują, tutaj nie są istotne tylko w naszym kraju, ale także widzimy, że te zagadnienia prawne są bardzo podobne właściwie w każdym kraju Unii Europejskiej. Dziękuję za wysłuchanie lekcji i zapraszam Ciebie do kolejnej.